Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu akcji popularyzacji. W ramach tego projektu współfinansowanego z źródeł Ministerstwa Nauki i Edukacji gościmy wybitnych naukowców bezpośrednio związanych z Uniwersytetem Śląskim. Dzisiaj jednym z takich gości jest Marek Marzec. Witam Cię, Marku. Dzień dobry. Marek jest pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Nauk Przyrodniczych, ale jest także absolwentem tego kierunku. I chciałam, Marku, bardzo serdecznie Cię przywitać. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Marku, powiedz mi, jesteś absolwentem Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Nauk Przyrodniczych. Powiedz mi, co właściwie dało Ci studiowanie na WNP, studiowanie na Uniwersytecie Śląskim? Czy masz jakieś przemyślenia dotyczące swojej przyszłości, wyboru kierunku? Czy jesteś zadowolony z dokonanych przez siebie wyborów? Tak, wydaje mi się, że jestem zadowolony ze swoich wyborów i właśnie to zaproszenie tutaj na to spotkanie pokazuje, że to mogły być dobre wybory. Jeżeli chodzi o same studia na wtedy Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, można podsumować te studia jako przygodę, to znaczy zawsze byłem zainteresowany biologią, z pewnością tutaj odcisnęła swoje piętno moja mama, która jest nauczycielką biologii i biologia zawsze była obecna gdzieś w naszym domu. Natomiast studia biologiczne pokazały mi biologię w zdecydowanie szerszej perspektywie. Pokazały, że są różne dziedziny, dyscypliny biologii i studia dały nam taki ogląd tego, czym ewentualnie moglibyśmy się zajmować, chcąc zostać, czy chcąc wiązać swoją przyszłość z nauką. Dlatego przede wszystkim wspominam studia jako bardzo sympatyczny czas, kiedy też się nawiązało bliskie przyjaźnie z wieloma osobami. Spędzaliśmy mnóstwo czasu w laboratoriach czy podczas wyjazdów terenowych, a to siłą rzeczy zbliża ludzi do siebie. Natomiast studia te też dały mi podwaliny pod to, żeby planować swoją karierę w nauce, rozpocząć studia doktorackie, a następnie podjąć pracę na naszym uniwersytecie. Skoro już mówimy o tej karierze szeroko pojętej naukowca, czy możesz wymienić kilka takich Twoich największych osiągnięć związanych właśnie z byciem naukowcem, takich największych sukcesów? Wydaje mi się, że spośród tych osiągnięć warto wspomnieć o stypendium Fundacji na Rzecz Nauki. Było to stypendium START dla młodych naukowców. Co szczególnie ważne, fundacja, przyznając te stypendia, stosowała bardzo jasne zasady. To znaczy tutaj nie liczyła się liczba dotychczasowych osiągnięć, na przykład liczba publikacji, ale przede wszystkim ich jakość. Była to miła odmiana w porównaniu z innymi programami stypendialnymi. Tutaj panel ekspertów rzeczywiście oceniał, jaki jest nasz, czy kandydatów, wkład w naukę i postęp nauki. I na podstawie tego przyznawał te stypendia. Stypendia Fundacji na Rzecz Nauki, stypendia START, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, są uznawane cały czas za jedne z bardziej prestiżowych w naszym kraju. Udało mi się zdobyć to stypendium dwukrotnie i z pewnością takie stypendium też otwiera wiele drzwi i ułatwia pozyskiwanie kolejnych wyróżnień czy też finansów na badania, ponieważ jest to taka marka rozpoznawalna nie tylko w polskiej nauce, ale też w europejskiej. Drugie z takich osiągnięć, które przychodzi mi do głowy, to też stypendium dla młodych, wybitnych naukowców, przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tutaj trafiłem na bardzo miłych i pozytywnych recenzentów, którzy przyznali mi maksymalną możliwą liczbę punktów, co zdecydowanie tak podbudowało mnie i sprawiło, że rzeczywiście były to przyjemne chwile w moim życiu. A z takich ostatnich miesięcy, czy z takiego ostatniego okresu, to przede wszystkim pozyskiwanie już finansowania na prowadzenie badań. Szczególnie ostatni projekt, gdzie udało się pozyskać finansowanie przekraczające 3 miliony złotych, co pozwala na planowanie już naprawdę takich potężnych badań, ale też, co najważniejsze, zatrudnianie czy młodych pracowników nauki, czy doktorantów, czy też po prostu współpracowników, którzy mogą pomagać w prowadzeniu badań. Fantastycznie. Żeby osiągnąć karierę w nauce, to jest jednak taki zawód zespołowy, prawda? Ale poza tym, że pracujesz z osobami, które są tutaj na miejscu w Polsce, to także odbyłeś wiele staży naukowych, wiele takich podoktorskich wyjazdów zagranicznych. Co dały Ci te wyjazdy? Czego Cię nauczyły
I czy osobom, które myślą o karierze naukowca, myślisz, że takie wyjazdy coś dadzą, będą wartościowe? Jeśli tak, to co? I czy należy się tych wyjazdów zagranicznych obawiać? Nie, z pewnością nie należy się ich obawiać i jeżeli jest tylko możliwość skorzystania z takiego wyjazdu, to zawsze warto korzystać. Nieważne, czy jest to wyjazd do sąsiedniego kraju, czy na inny kontynent, taki wyjazd zawsze otwiera nam zupełnie nowe perspektywy na prowadzenie nauki. Widzimy, jak działają inne zespoły poza naszym ośrodkiem naukowym. Przede wszystkim też pozwala na nawiązanie znajomości, a znaczy znajomości, poznanie ludzi i nawiązanie kontaktów, które są w chwili obecnej niesłychanie ważne, bo tak jak wspomniałaś, zawód naukowiec to nie jest praca indywidualna, to jest praca zespołowa. Im większy mamy zespół, im bardziej różnorodny, tym jesteśmy w stanie osiągnąć więcej. A poza takimi zawodowymi korzyściami, no to też jest to okazja na nawiązanie przyjaźni, znajomości, które też w przyszłości procentują tym, że mamy znajomych na całym świecie. To cudowne. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo to mnie zawsze intryguje. Gdybyś mógł się cofnąć w czasie, to czy dokonałbyś dokładnie takiego samego wyboru? Czyli czy raz jeszcze wybrałbyś studia, które związane są z naukami biologicznymi i czy chciałbyś raz jeszcze zostać naukowcem? Wydaje mi się, że tak. To znaczy zawód naukowca podoba mi się i ostatnio nawet zauważyłem, że w galerii w moim telefonie mam więcej zdjęć jęczmienia niż mojego kota, co najlepiej pokazuje, że jednak lubię to, co robię, a przynajmniej lubię bardziej niż mojego kota. Natomiast nie jestem pewien, czy skierowałbym się w kierunku biologii, ponieważ teraz, prowadząc różnego rodzaju badania, widzę, jak ważna jest informatyka i jak narzędzia informatyczne ułatwiają nam pracę. Na pewno nie tylko w biologii, gdzie mówimy o bioinformatyce, ale myślę, że właśnie informatyka jest tą dziedziną, która daje nam umiejętności i możliwości tworzenia narzędzi, które później mogą być wykorzystywane w bardzo wielu dziedzinach czy dyscyplinach. Stąd nauka jak najbardziej, natomiast być może zamiast biologii skierowałbym się w stronę informatyki. No zawsze mogłeś wybrać dwa kierunki jednocześnie, też są takie Oczywiście międzyobszarowe, które też można była wtedy. taka możliwość. Wtedy rzeczywiście, gdybyś się cofnął w czasie, mógłbyś wtedy takiego ciekawego wyboru dokonać. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, ponieważ w tej chwili jesteś naukowcem młodym, ale już z wybitnymi osiągnięciami. Jak myślisz, jakie są Twoje aspiracje zawodowe? Gdzie będziesz za 10 lat swojego życia? Szczerze mówiąc, nauka zmienia się bardzo szybko i dawno temu usłyszałem od pani profesor Małszyńskiej, że po każdym etapie rozwoju zawodowego należałoby też zmieniać tematykę, którą się zajmujemy. Stąd, biorąc pod uwagę te oba czynniki, czyli to, jak szybko zmienia się nauka i to, jak szybko zmieniają się też trendy i potrzeby prowadzenia badań naukowych, ciężko przewidzieć w skali 10 lat, czym dokładnie będziemy się zajmowali. Natomiast wiem, że po tych 10 latach nadal chciałbym robić to, co teraz, czyli prowadzić badania. Najprawdopodobniej nadal na Uniwersytecie Śląskim, natomiast we współpracy międzynarodowej. Ostatnie lata pozwoliły nam na nawiązanie współpracy z naukowcami z Japonii, Kanady i Australii, co wytycza przyszłe kierunki, w których można by podróżować, dlatego mam nadzieję, że w ciągu tych 10 lat też będzie możliwość odwiedzenia naszych współpracowników u nich na miejscu. Na miejscu. Super. Ponieważ teraz też są taki etap, kiedy młodzi ludzie po maturze dokonują wyboru, jeśli chodzi o swoją przyszłość. Jeśli jest, albo ktokolwiek, kto jest zainteresowany biologią, nas słucha, czy masz dla nich jakieś dobre rady, wskazówki, co powinni by zrobić, jeśli chcą być takimi naukowcami? Z pewnością studiować, bo trzeba kontynuować naukę. Jeżeli interesuje Was biologia, studia czy biotechnologia, studia mogą wydawać się trudne w porównaniu, jeżeli porównamy je do innych kierunków, natomiast z pewnością są ciekawe i tutaj szkoda wystraszyć się i nie realizować, nie studiować tego, co naprawdę lubimy i tego, nie zniechęcać się. Nie, absolutnie nie. I pierwsze oblane kolokwium czy egzamin to też nie jest powód, żeby rezygnować ze studiów. Trzeba zacisnąć zęby i walczyć dalej. Dokładnie, też się z tym zgadzam. Tutaj różnego rodzaju błędy i porażki też nas kształcą. Także Marku, dziękuję Ci za tą bardzo krótką rozmowę, która jest wstępem do tego, co za chwilę nam przedstawisz, bo będziemy za chwilę świadkiem Twojego wystąpienia, podczas którego będziesz pokazywał, jakie jest wykorzystanie
mutagenezy jęczmienia w badaniach aplikacyjnych. Zatem poza Markiem, który jest tutaj gościem, będziemy gościć także i drugiego gościa, czyli jęczmień. Bardzo proszę, Marku. Dziękuję bardzo. Tak, podczas dzisiejszego wystąpienia chciałbym Wam opowiedzieć o możliwości wykorzystania mutagenezy jęczmienia w badaniach aplikacyjnych. Natomiast zanim przejdziemy do tych przykładów, to musimy sobie wyjaśnić, czym są badania aplikacyjne, czym jest mutageneza i dlaczego akurat jęczmień nas interesuje. Badania możemy podzielić na dwie kategorie. Badania podstawowe i badania aplikacyjne. Badania podstawowe to takie, które dają nam nową wiedzę odnośnie procesów bądź zjawisk. Z kolei badania aplikacyjne to takie, gdzie wyniki badań wykorzystujemy do stworzenia nowych bądź ulepszonych produktów, procesów czy też usług. Stąd przykładem na badania podstawowe może być poznanie mechanizmów kontrolujących podziały komórek nowotworowych. Jak wiemy, takie komórki dzielą się zdecydowanie szybciej niż komórki zdrowe. Z kolei badania aplikacyjne dotyczyłyby już zastosowania tej wiedzy w celu stworzenia lekarstwa, substancji, która takie podziały komórek nowotworowych by zatrzymała. Ponieważ w naszych badaniach pracujemy z jęczmieniem, to w naszym wypadku przejście z tych badań podstawowych do aplikacyjnych to po prostu wyjście ze szklarni, gdzie prowadzimy obserwacje pojedynczych roślin i ich cech na pole, gdzie staramy się wyprowadzać nowe bądź ulepszone odmiany jęczmienia. Dlaczego jęczmień? Jęczmień jest jednym z najpowszechniej uprawianych zbóż. W skali świata zajmuje 3. miejsce, natomiast w Europie i w Polsce w skali świata zajmuje 4. miejsce, a w Europie i w Polsce lokuje się na 3. pozycji. Tylko w naszym kraju pod uprawy jęczmienia przeznaczone jest 800 000 hektarów. Jęczmień jest tak popularny w uprawie, ponieważ jest powszechnie wykorzystywany w przemyśle browarnianym, gdzie pozwala wytworzyć słód, który następnie jest wykorzystywany do produkcji piwa czy też whisky. Dodatkowo jęczmień jest powszechnie wykorzystywany jako dodatek do pasz, ponieważ w porównaniu do innych zbóż w jego ziarniakach mamy niewielki udział substancji nieodżywczych. Stąd jęczmień jest bardzo ważnym składnikiem systemów produkcji żywności, a w chwili obecnej wszystkie badania dotyczące tych systemów są niesłychanie ważne, ponieważ populacja ludzi na naszej planecie cały czas się zwiększa, a powierzchnia terenów, które możemy przeznaczyć pod uprawy, w zasadzie osiągnęła już maksimum. Stąd musimy dołożyć wszelkich starań, aby osiągać jak najwyższe plony, wykorzystując te tereny uprawne, które są dla nas dostępne. Dodatkowo musimy pamiętać, że zmiany klimatyczne nie pomagają nam w osiągnięciu tego celu. Poprzez ocieplenie klimatu coraz większa liczba terenów narażona jest na występowanie suszy, a susza bardzo negatywnie odbija się na plonach, które możemy osiągnąć. No i zostało nam ostatnie pojęcie do wyjaśnienia, czyli mutageneza. Mutageneza to nic innego jak proces powstawania mutacji. Co to jest mutacja? Mutacja jest to stała zmiana materiału genetycznego, która może podlegać dziedziczeniu. Materiał genetyczny, czyli kwas deoksyrybonukleinowy, DNA, jest przepisem na życie. W nim zapisana jest informacja, w jaki sposób komórka, organizm ma się zachowywać, a także też w dużej mierze, w jaki sposób taka komórka, organizm ma wyglądać. Jeżeli chodzi o zmiany w obrębie tego materiału genetycznego, tutaj mamy kilka poziomów, na których te zmiany mogą zachodzić, od liczby całych genomów, przez liczbę chromosomów, pojedynczych genów, aż do pojedynczych nukleotydów. Nukleotydy, tak jak litery składają się w słowa, tak nukleotydy, ich sekwencja składa się w gen. I zmiana takiego pojedynczego nukleotydu może wywoływać różny efekt. Może nie mieć żadnego wpływu na funkcję danego genu, może zmienić tą funkcję w nieznaczny sposób, a może też ten gen wyłączyć zupełnie albo zupełnie też zmienić jego funkcję. I właśnie te ostatnie zmiany są dla nas najbardziej interesujące. W jaki sposób powstają mutacje? Być może będzie to dla Was zaskoczeniem, natomiast duża część mutacji powstaje w sposób spontaniczny, naturalny. Tak naprawdę każdy z nas jest mutantem, ponieważ w komórkach naszego ciała systematycznie dochodzi do zdarzeń mutacyjnych. Najczęściej dzieje się to przed podziałem komórki. Większość komórek w naszym organizmie ulega podziałom.
I zanim komórka się podzieli, musi skopiować całość swojej informacji genetycznej, tak aby pełen komplet informacji genetycznej przekazać do każdej z dwóch potomnych komórek. I właśnie podczas tego kopiowania informacji genetycznej dochodzi do pomyłek. Wyobraźcie sobie, że w przypadku komórki człowieka podczas kilkunastu godzin taka komórka musi skopiować 6 miliardów nukleotydów. Pomyłki są nieuniknione. Oczywiście istnieją specjalne mechanizmy, których zadaniem jest naprawa takich pomyłek, ale nie wszystkie udaje się wyłapać. Stąd pojawiają się mutacje. Mutacje mają nie tylko podłoże naturalne, ale też są niezbędne, są motorem napędzającym ewolucję. To właśnie dzięki temu, że jesteśmy różnorodni, to właśnie dzięki temu, że nasza informacja genetyczna cały czas podlega zmianom, są w stanie powstawać nowe gatunki, czy też gatunki już istniejące mogą adaptować się do zmieniającego środowiska, w którym żyjemy. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że powstawanie mutacji, proces ewolucji zajmuje setki, tysiące, a nawet miliony lat. My w naszych badaniach nie mamy tyle czasu, dlatego musimy ten proces przyspieszyć. Żeby przyspieszyć mutagenezę, możemy wykorzystywać różnego rodzaju czynniki fizyczne, chemiczne czy też biologiczne. Takie, które będą przyspieszały tempo powstawania mutacji. W naszym wypadku i badania, które będę dzisiaj opisywał, dotyczą mutagenezy chemicznej, czyli stosujemy związki chemiczne, które wywołują mutacje. Mutacje dokładnie takie same, jak te, które powstają przed podziałem komórki, czyli mutacje powodujące zmiany pojedynczych nukleotydów. Jest to o tyle ważne, że otrzymujemy organizmy, które mogłyby powstać też w naturze, tylko potrzebowałyby na to więcej czasu. Dlatego też takie organizmy nie są traktowane jako organizmy modyfikowane genetycznie. Jest to kluczowe w przypadku badań aplikacyjnych, ponieważ dzięki temu możemy te formy, te mutanty wykorzystywać w naszych badaniach bez żadnych obostrzeń. Oczywiście w chwili obecnej dysponujemy też bardzo precyzyjnymi narzędziami pozwalającymi nam na manipulację genetyczną na poziomie pojedynczych nukleotydów, ale wtedy musimy wykorzystywać już zaawansowane narzędzia inżynierii genetycznej i takie organizmy, które powstają w wyniku takich działań, są już organizmami modyfikowanymi genetycznie. Stąd nie możemy ich wykorzystywać w badaniach aplikacyjnych. Jak wspomniałem, pracujemy z jęczmieniem, a dokładniej z jego odmianą, która nazywa się Sebastian. W chwili obecnej wyprowadziliśmy największą na świecie populację mutantów jęczmienia, która liczy ponad 10 tysięcy osobników. Są to osobniki po mutagenezie chemicznej. Każda z tych roślin została dokładnie sfotografowana, opisana na różnych etapach rozwoju. A co najważniejsze, z każdej z tych roślin wyizolowaliśmy też DNA i zebraliśmy ziarniaki. Dzięki temu, jeżeli którykolwiek z tych osobników, którykolwiek z tych mutantów nas zainteresuje, to mamy dostęp do jego informacji genetycznej, a także mamy możliwość wysiania kolejnych pokoleń potomków tej rośliny. Wyprowadzenie tej populacji zajęło nam kilka lat. W ten proces zaangażowany był cały zespół pod kierownictwem pani profesor Szarejko. Mając w rękach takie narzędzie w postaci olbrzymiej populacji mutantów, możemy to narzędzie wykorzystywać na dwa sposoby. Albo jesteśmy zainteresowani już konkretnym genem i szukamy mutacji tylko w obrębie tego genu, aby badać, poznawać jego funkcję. I tak też było w przypadku genu D14. Jest to gen, który koduje receptor strigolaktonów. A strigolaktony to grupa hormonów roślinnych, które są zaangażowane w hamowanie rozkrzewienia części nadziemnej. Mówiąc inaczej, jeżeli strigolaktonów nie mamy w roślinie, albo roślina nie jest w stanie wykryć, że te strigolaktony są obecne, nie wie, że powinna zatrzymać wytwarzanie nowych zawiązków bocznych. Czyli mówiąc inaczej, takie rośliny krzewią się zdecydowanie mocniej. Produkują w przypadku jęczmienia dużo więcej źdźbeł. I rzeczywiście nasz mutant wytwarza prawie 2 razy więcej źdźbeł niż odmiana wyjściowa Sebastian. Natomiast zidentyfikowanie takiego mutanta, opisanie jego wyglądu, czyli fenotypu, to dopiero początek przygody. Następnie, w następnym etapie musimy ustalić, jak ta konkretna mutacja, którą zidentyfikowaliśmy, jak przekłada się na to, że nasza roślina wygląda bądź zachowuje się w inny sposób.
Tutaj mamy szeroki wachlarz możliwości, możemy sięgnąć do różnego rodzaju technik badania fizjologii roślin, biochemii, czy też wykorzystać różnego rodzaju narzędzia molekularne. W przypadku mutanta D14 udało nam się udowodnić, że mutacja, którą zidentyfikowaliśmy, zmienia strukturę przestrzenną 3D białka receptora strigolaktonów. Receptor, żeby zadziałać, musi związać się z cząsteczką strigolaktonu. Musi dojść do fizycznej interakcji pomiędzy cząsteczką strigolaktonu a receptorem. Natomiast w przypadku naszego mutanta wejście do centrum aktywnego, taki kanał, który musi przemierzyć cząsteczka strigolaktonu, ze względu na mutację ma zdecydowanie węższą średnicę. I dzięki temu też nasza cząsteczka strigolaktonu nie jest w stanie przedostać się do centrum aktywnego, czyli receptor nie może pełnić swojej funkcji. Mając w rękach taki materiał w postaci mutanta D14, który produkuje więcej źródeł, czyli produkuje więcej kłosów, czyli produkuje więcej ziarniaków, uznaliśmy, że może to być forma interesująca dla hodowców jęczmienia i rolników. Dlatego nawiązaliśmy współpracę ze stacją hodowli i wysialiśmy naszego mutanta na polu. Co się okazało? Okazało się, że nasz mutant jest beznadziejny. Przez to, że tak mocno się krzewi, zajmuje bardzo dużo miejsca na polu i finalnie musieliśmy go wysiewać zdecydowanie rzadziej niż odmianę wyjściową. Przez to też z określonej powierzchni pola zbieraliśmy mniejsze zbiory w przypadku mutanta, jeżeli porównamy go do odmiany wyjściowej. Mało tego, równolegle udowodniliśmy, że nasz mutant jest nadwrażliwy na suszę. Czyli podsumowując, zupełnie nie nadaje się do wykorzystania w programach hodowlanych. I w tym momencie stajemy przed dylematem. Albo jako naukowcy możemy się poddać i uznać, że mutant, którego mamy w rękach, już do niczego więcej nam się nie przyda, odkładamy go na półkę. Albo też możemy zacząć myśleć nieszablonowo i kombinować, w jaki sposób taki mutant może być jeszcze do czegoś wykorzystany. W przypadku mutanta D14 narodziła się koncepcja, aby wykorzystać go jako wskaźnik nadchodzącej suszy. Wyobraźcie sobie pole jęczmienia, niech będzie obsiane odmianą Sebastian i w konkretnych punktach tego pola wysiewamy po kilka naszych mutantów. Następnie tak programujemy drona, żeby latał nad polem i codziennie fotografował te miejsca, gdzie znajduje się nasz mutant. Fotografia może być wykonywana klasycznie, może być wykonywana w podczerwieni czy w termowizji. Jeżeli będziemy mieli odpowiednie algorytmy, które będą analizowały te zdjęcia, powinniśmy być w stanie wyłapać symptomy suszy u naszego mutanta, zanim susza zaatakuje naszą uprawę, ponieważ mutant jest bardziej wrażliwy na suszę. Dzięki temu rolnik czy hodowca będzie miał czas na podjęcie decyzji, w jaki sposób tej nadchodzącej suszy może zaradzić. Oczywiście na tym etapie jest to tylko koncepcja, natomiast jeżeli któryś z naszych słuchaczy bądź widzów byłby zainteresowany wdrożeniem takiego rozwiązania, zapraszam do kontaktu. Tak jak mówiłem, naszą populację mutantów możemy wykorzystywać na dwa sposoby. Albo, tak jak było w przypadku D14, kiedy jesteśmy zainteresowani konkretnym genem, albo możemy z puli 10 000 mutantów wybrać takiego, którego fenotyp, czyli wygląd jest dla nas ciekawy. I teraz chciałbym Wam przedstawić ten drugi przykład. Mutant, o którym będziemy mówili, został nazwany Speedy, ponieważ dojrzewa zdecydowanie szybciej niż odmiana wyjściowa. Cały okres rozwoju jęczmienia trwa od 105 do 115 dni, a nasz mutant dojrzewa ponad 20 dni wcześniej niż Sebastian. Jest to niebagatelna różnica i jeżeli wyobrazimy sobie wprowadzenie takiego mutanta do hodowli, no to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że im krócej rośliny, im mniej czasu rośliny spędzają na polu, tym mniej naszych nakładów jest wymaganych w celu opieki nad tymi roślinami. Dodatkowo, jeżeli jesteśmy w stanie przeprowadzić żniwa 3 tygodnie wcześniej, to nie narażamy roślin na ten późny stres suszy, który występuje pod koniec ich rozwoju, w momencie kiedy mamy zaawansowane lato i temperatury powietrza są naprawdę wysokie. Natomiast znalezienie mutanta o interesującym nas fenotypie to jest dopiero początek przygody. I
Tutaj na podstawie tych badań najłatwiej pokazać, że naukowiec tak naprawdę musi pełnić kilka ról albo podejmować różnego rodzaju działania, żeby finalnie ustalić, jaka to mutacja odpowiada za ten konkretny fenotyp. Na samym początku musimy potwierdzić, że cecha, którą obserwujemy, podlega w ogóle dziedziczeniu. Jak to zrobić? Musimy wysiać potomstwo naszego mutanta i zobaczyć, czy będziemy obserwowali ten sam fenotyp. Jest to bardzo miła część pracy, ponieważ spędzamy dużo czasu w szklarni i szczególnie latem, kiedy panują takie upały jak w ostatnich dniach, spędzanie czasu w pomieszczeniu, które jest klimatyzowane, ma stały nawiew, jest zdecydowanie przyjemne. Tak samo zimą, kiedy na zewnątrz jest zimno i szaro, my stoimy pod lampami, które imitują światło słoneczne. Jeżeli potwierdzimy, że nasza cecha jest dziedziczona, no to zaczynamy się bawić w genetyka klasycznego. Powtarzamy to, co robił Mendel w swoich przełomowych badaniach, czyli krzyżujemy naszego mutanta z odmianą wyjściową i sprawdzamy, jak wyglądają osobniki w kolejnym i kolejnym pokoleniu. Na podstawie proporcji osobników o fenotypie mutanta i fenotypie normalnym jesteśmy w stanie określić, czy nasza mutacja jest dominująca, czy recesywna. Czy dotyczy jednego genu, czy też może za wykształcenie tej cechy odpowiada kilka genów. Nasze analizy pozwoliły wykazać, że w przypadku Speedy'ego mamy do czynienia z mutacją recesywną, która dodatkowo dotyczy tylko i wyłącznie jednego genu. No i teraz przechodzimy do kolejnego etapu. Musimy wytypować, jakie to geny mogły ulec mutacji, dając nam ten określony fenotyp, tego określonego mutanta. Oczywiście Speedy nie jest pierwszą i jedyną wczesną formą jęczmienia. Takie mutanty były już wcześniej opisywane w literaturze. Stąd naszym zadaniem jest przeczytać prace naukowe, przebić się przez bazy danych, które opisują różnego rodzaju mutanty w celu wybrania genów kandydackich, czyli takich, których mutacja potencjalnie może nam dać fenotyp, który próbujemy opisać. Oczywiście możemy to robić sami, czytając artykuły naukowe, ale też możemy skorzystać z tego, że zdecydowana większość naukowców jest bardzo otwarta na współpracę i możemy odezwać się do zespołu, który zajmuje się konkretną cechą, na przykład jęczmienia, tak jak w tym przypadku cechą wczesności. Nam udało znaleźć grupę w Szwecji, która zajmuje się wczesnością jęczmienia i podczas kilku rozmów wspólnie wytypowaliśmy pulę genów, która potencjalnie mogła nam dać fenotyp Speedy'ego. Tutaj przechodzimy ze szklarni do laboratorium. Izolujemy DNA, amplifikujemy, namnażamy konkretne fragmenty genów bądź całe geny, sekwencjonujemy je i sprawdzamy, czy w ich obrębie występuje jakaś mutacja. W przypadku Speedy'ego okazało się, że żaden ze znanych do tej pory genów nie uległ mutacji. A to oznacza, że przechodzimy do najbardziej ekscytującej części, to znaczy znaleźliśmy coś nowego. Ale ta ekscytacja wiąże się też z podniesieniem poprzeczki, jeżeli chodzi o trudność przyszłych badań. Ponieważ szukamy mutacji w nowym genie, w genie, który do tej pory nie był opisywany jako związany z wcześniejszym dojrzewaniem. Dlatego musimy sekwencjonować cały genom jęczmienia. Szukamy mutacji w jednym nukleotydzie spośród ponad 4 miliardów nukleotydów. Tutaj musimy zaprząc już zdecydowanie poważniejsze techniki analityczne, techniki badawcze związane właśnie z sekwencjonowaniem całego genomu i te analizy dają nam ogrom danych, które następnie musimy przeanalizować. Tutaj wychodzimy z laboratorium, siadamy przed komputerem. I w tym momencie niesłychanie użyteczne są wszelkiego rodzaju narzędzia bioinformatyczne, albo takie, które już są dostępne, albo takie, które sami musimy opracować, właśnie po to, żeby zidentyfikować jeden konkretny nukleotyd zmieniony spośród ponad 4 miliardów. Jesteśmy właśnie na tym etapie, natomiast niemniej ten fenotyp, ten wygląd, ten mutant jest tak obiecujący, że zaczęliśmy już współpracę ze stacjami hodowli. Speedy jest wysiany na polu. W zeszłym tygodniu dostaliśmy informację, że jest absolutnie najszybszy w porównaniu do wszystkich pozostałych odmian wysianych na polu, także wiemy, że mamy w rękach coś, co jest interesujące i coś, co może być w przyszłości wykorzystywane w programach hodowlanych.
Drugi z mutantów, którego chciałbym Wam przedstawić, to Herkules. Jak widzicie na zdjęciach, Sebastian, czyli odmiana wyjściowa, ma kłos dwurzędowy, czyli ziarniaki są w dwóch rzędach po bokach kłosa. Z kolei u Herkulesa zamiast dwóch rzędów ziarniaków mamy 6 rzędów. Więcej rzędów ziarniaków oznacza większą liczbę ziarniaków, czyli większe plony. W przypadku Herkulesa jesteśmy na tym samym etapie jak u Speediego, czyli wiemy już, że jest to mutacja pojedynczego genu, nie jest to mutacja zlokalizowana w obrębie genów, które do tej pory zostały opisane jako te związane z kontrolą architektury jęczmienia, architektury kłosa, dlatego szukamy nowego genu, który uległ mutacji. Ten mutant również został wysiany na polu i we współpracy ze stacjami hodowli będziemy próbowali wprowadzić go w przyszłości jako nową, ulepszoną odmianę jęczmienia. Mając w rękach dwa mutanty, które mają potencjalnie użyteczne cechy, które mogą być wykorzystane przez hodowców i rolników, postawiliśmy sobie pytanie, a dlaczego nie spróbować połączyć tych dwóch cech? I tak z krzyżówki Speediego i Herkulesa powstał Frankenstein. Frankenstein nie tylko dojrzewa szybciej o ponad 20 dni niż Sebastian, ale też ma zmieniony kłos, czyli produkuje więcej ziarniaków. To jest trzecia forma, którą w chwili obecnej analizujemy w warunkach polowych, żeby wykazać jej użyteczność w przyszłych programach hodowlanych. Naukowiec oczywiście może prowadzić swoją pracę indywidualnie, natomiast wtedy zawsze zajmie mu to więcej czasu. Dlatego lepiej jest pracować w zespole. I korzystając z okazji z dzisiejszego wystąpienia, chciałbym podziękować osobom, które przez ostatnie 2 lata zaangażowane były w pracę związane z mutantami Speedy i Herkules. A Wam dziękuję za uwagę. Dziękujemy Ci, Marku. To było bardzo interesujące wystąpienie. Cieszę się, że mogliśmy gościć nie tylko Ciebie, ale i Sebastiana w różnych odsłonach. No i tak powracając do rozmowy o zawodzie naukowca, chciałabym, żeby to wybrzmiało może trochę dobitniej. Powiedz mi, dlaczego właśnie jęczmień? Tak jak mówiłem, przede wszystkim jęczmień jest jednym z powszechnie uprawianych zbóż. W skali świata 4. miejsce, w Europie, w Polsce to jest 3. miejsce. Natomiast przez to, że jest i konsumowany jako produkt spożywczy przez ludzi, ale też służy jako pasza dla bydła czy drobiu, jest niezwykle ważny w systemach produkcji żywności. A właśnie zapewnienie wystarczającej ilości żywności dla naszej populacji jest w tym momencie jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi świat nauki. Ponieważ szacuje się, że przed połową XXI wieku liczba mieszkańców planety przekroczy 10 miliardów. A tak jak wspominałem, nie mamy już terenów, które możemy wykorzystywać, nowych terenów, które mogą być wykorzystane czy adaptowane pod pola uprawne. Stąd konieczne jest podjęcie działań, które pozwolą nam na uzyskiwanie lepszych plonów, a jęczmień oprócz tego, że jest powszechnie wykorzystywany, przez swoje podobieństwo genetyczne do innych zbóż, może być też traktowany jako model. To znaczy to, co opiszemy dla jęczmienia, później możemy przenosić tą wiedzę możemy przenosić do innych zbóż, dzięki czemu też, mam nadzieję, w przyszłości będziemy obserwowali mutanty jak Speedy i Herkules u pszenicy czy żyta. Cudowne nazwy. Powiedz mi, kto wpadł na pomysł, by takie... No, to jest autorem tych nazw Speedy, Herkules i Frankenstein. To akurat moje nazewnictwo. Nie jest to nazewnictwo oficjalne. Być może, kiedy będziemy już publikowali wyniki naszych prac, będzie trzeba pozmieniać nazwy tych bardziej mutantów. Oficjalne. Tak, wykorzystując oficjalną nomenklaturę i nazewnictwo. Natomiast zdecydowanie sympatycznie pracuje się, Absolutnie. przesadzając Herkulesa czy Speediego, a już Frankenstein daje mnóstwo radości. Powiedz mi, powiedziałeś, że wykorzystujesz do tworzenia nowych odmian metodę, która się nazywa mutagenezą chemiczną. Czy są jeszcze jakieś inne metody, które są w zasięgu naukowców, których mogą wykorzystać przy tworzeniu nowych odmian? Tak, tutaj, tak jak mówiłem, wspominałem, mutageneza to proces wywoływania zmian. My wykorzystujemy czynniki akurat chemiczne, żeby przyspieszyć proces powstawania tych mutacji. Równie dobrze możemy wykorzystywać czynniki fizyczne, takie jak promieniowanie. One wywołują trochę inny efekt, inny typ zmiany, ponieważ nie trafiają już w pojedyncze nukleotydy, ale w zdecydowanie większej skali uderzają w geny bądź całe chromosomy. Natomiast
Natomiast tak, to też jest inna z dróg, która może być wykorzystana do wyprowadzania czy ulepszania odmian. Oczywiście możemy też stosować takie klasyczne metody polegające na krzyżowaniu odmian, które już istnieją i selekcji, wybieraniu tych najbardziej obiecujących form. Natomiast to jest proces zdecydowanie najbardziej żmudny i zajmujący najwięcej czasu. Z drugiej strony cały czas kuszące jest wykorzystanie tych najnowocześniejszych technik związanych z mutagenezą, która pozwala nam trafić w konkretne miejsce w genie. Natomiast tak jak wspominałem, tutaj mówimy już o organizmach modyfikowanych genetycznie, a w chwili obecnej takich form, takich mutantów, takie mutanty nie mogą być wykorzystywane później w programach hodowlanych, ponieważ w naszym kraju, no i w całej Unii Europejskiej obecnie są obostrzenia, które uniemożliwiają takie działania. Wykorzystanie tych akurat odmian. Dobrze. To a propos czasu. Jak długo trwa stworzenie takiej nowej odmiany? Bo wydaje się na slajdach, że to jest trywialne i bardzo proste, ale wydaje mi się, że to nie jest tak pięknie i szybkie jak Speedy. Wydaje mi się, że to troszkę trwa. Czy możesz nam powiedzieć mniej więcej, jaki jest okres tworzenia takiej odmiany? W momencie, kiedy mamy już w rękach mutanta, takiego jak Speedy czy Herkules, który ma cechy nas interesujące, to i jest to w zasadzie gotowy materiał, z którym moglibyśmy podjąć próbę rejestracji odmiany. Cały czas potrzebujemy około 2-3 lat na przeprowadzenie przede wszystkim analiz polowych. To już są analizy tak zwane przedrejestracyjne, prowadzone w różnych częściach Polski, tak żeby sprawdzić, jak w różnych warunkach te potencjalnie nowe odmiany się zachowują. Natomiast gdybyśmy teraz chcieli tą konkretną mutację, na przykład Speedy'ego, przenieść w tło odmian genetycznych, które już są znane, to tutaj tak naprawdę potrzebujemy od 8 do 10 lat na to, żeby tą cechę utrwalić, żeby wyczyścić tło genetyczne i rzeczywiście mieć materiał, który potencjalnie pozwoli nam zarejestrować go jako nową odmianę. Jako nową odmianę, rozumiem. Czyli nie jest to błyskawiczny proces, nie. trwa, dlatego ponieważ naukowcy muszą odpowiadać na zapotrzebowanie świata, ale nie tu i teraz, tylko takie, które będzie w przyszłości. Czy wiesz, jakie odmiany będą nam potrzebne w najbliższe 10, 20, 30, 50 lat? W skali 50 lat ciężko przewidywać, co się zdarzy. Oczywiście są prognozy nawet w tak długim okresie czasu i jest mnóstwo badań, które na podstawie danych historycznych i tego, co się dzieje w ostatnich latach, starają się przewidywać trendy. Tutaj wydaje się, że przede wszystkim zwalczanie negatywnych skutków suszy w najbliższych latach, kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu, będzie kluczowe, ponieważ zmiany klimatyczne postępują. W ciągu ostatnich 50 lat liczba terenów, które są zagrożone suszą, wzrosła z 3% do ponad 33% w skali całego świata. I ten proces tylko i wyłącznie przyspiesza. Stąd tutaj szukanie takich form roślin uprawnych, które będą w stanie lepiej sobie radzić z suszą i dawać nam wyższe plony nawet w warunkach deficytu wody, wydaje się, że to będzie ten kluczowy kierunek. Natomiast z drugiej strony rzeczy zmieniają się, świat zmienia się tak dynamicznie, że też nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego i być może wkrótce pojawią się nowe wyzwania, którym będziemy musieli stawić czoła. Super, to bardzo jest ciekawe, jak naukowiec musi współpracować ze środowiskiem, czyli z hodowcami i jak musi odpowiadać na zapotrzebowanie, które jest w kraju. Powiedz mi jeszcze na sam koniec taką ostatnią rzecz, ponieważ powiedzieli, że musisz współpracować z hodowcami. Czy ta współpraca jest łatwa, trudna, łatwo nawiązywać kontakty? Czy łatwo się naukowcowi porozumieć z kimś, kto już zajmuje się stricte hodowlą roślin, uprawą tych roślin? Jest to z pewnością ciekawe doznanie i to dla obu stron, ponieważ wzajemnie uczymy się od siebie. Wspominaliśmy o studiach biologicznych i o ile miałem bardzo wiele różnych przedmiotów, nigdy nie byłem na polu, nie miałem okazji analizować roślin takich rosnących w polu, analizować struktury plonu i innych cech ważnych agronomicznie, czyli ważnych dla hodowców. Szczególnie nasze pierwsze spotkania z hodowcami czy z rolnikami to był ten moment, kiedy zgrywaliśmy się ze sobą
i uczyliśmy się mówić tym samym językiem, ale jest to super, ponieważ obie strony na tym korzystają, a dla nas jest to szczególnie ważne, ponieważ dostajemy informacje od samych zainteresowanych, czego oni naprawdę potrzebują. Stąd ta nasza wpadka z D14, tak? Widząc przed sobą taki wielki krzak jęczmienia, kiedy To mamy... będzie to. Tak, to będzie to i wszyscy, cały świat będzie zachwycony, że udostępnimy im taką formę, a wcale tak nie było. Oczekiwania kontra rzeczywistość, Dokładnie, w najlepszym chciałoby się powiedzieć. przykładzie. To też jest ciekawe, bo mnie zainspirowało to, że jeden z tych mutantów może być wykorzystany jako marker suszy i że w tych analizach też wykorzystuje się m.in. drony. To jest pewne zaskoczenie, że jesteśmy już w XXI wieku i rzeczywiście wszelakie możliwe zdobycze techniki mogą być wykorzystane nawet w takich prowizorycznych, by się wydawało, badaniach, jak analiza pola, tak? Więc Zgadza miałeś się. okazję sam sterować takim dronem, analizować taki... Nie, jeszcze nie. Mam nadzieję, że otrzymamy finansowanie na prowadzenie tych badań i wtedy będziemy mieli swojego drona, którym będziemy mogli Ale ja rozumiem, że latać. to nie będzie jedyna cecha, którą będzie można za pomocą takiego dronu przeanalizować, bo rozumiem, że są przeróżne kamery, które mogą analizować, nie wiem, intensywność zieleni, która jest związana na przykład z dostępnością związków odżywczych w glebie, więc Dokładnie. myślę, że wprowadzenie takiej innowacyjności jest super ciekawe i tego Ci życzę, żeby Dziękuję bardzo. taki projekt miał I miejsce. musimy sobie zdawać też sprawę z tego, że rolnicy też są w XXI wieku. Jest Tak, coraz dokładnie. większa liczba gospodarstw, gdzie dużą część pracy wykonuje się za pomocą smartfona, tak? Dlatego myślę, że to jest przyszłość, nowoczesne iRobot, rolnictwo. iTraktor. To fantastycznie. Na sam koniec taka drobna zabawa. Chciałam Ci zaproponować takie, 6 pytań szybkich, na które musisz odpowiedzieć jednym, 2 słowami. I Okej. pierwsze skojarzenia, które Ci się tam rzucą na myśl, dobrze? Pierwsze pytanie. Ponieważ wiem, że jako naukowiec dużo spędzasz czasu w laboratorium i zawsze w słuchawkach. Czego słuchasz podczas pracy w laboratorium? Tego, co podrzuci mi YouTube. Ostatnio był to Mata i Sokół, natomiast wcześniej zdarzała się Metallica, Iron Maiden, także tutaj zdaje się zupełnie na ślepy los. Pełen przekrój. Tak. Najbardziej w pracy naukowca lubię. Wyzwania i to, że każdego dnia pojawia się nowa możliwość, z której możemy skorzystać. A czego nie lubisz? Tego, że żeby później coś opublikować, musimy te badania powtarzać i to już jest mniej ekscytujące. Czy jest ktoś, bez kogo nie osiągnąłbyś sukcesu zawodowego? Myślę, że tak naprawdę większość osób, które spotkałem na swojej drodze, zaczynając od promotorów pracy licencjackiej, magisterskiej, później doktoratu, ale też współpracowników, którzy pomagali mi w badaniach, to dzięki nim jestem tu, gdzie jestem. Ciężko znaleźć jedną osobę, którą można by Rozumiem. szczególnie wyróżnić. Moje marzenie to, niekoniecznie związane z pracą. No to zdecydowanie wygrać w Eurojackpot. To chyba marzenie każdego z nas. I ostatnie, moim największym osiągnięciem jest. Wydaje mi się, że zbudowanie sieci kontaktów i przyjaźni na całym świecie z różnymi grupami naukowców, co Wsparcie teraz wszędzie. tak daje nam zupełnie nowe możliwości współpracy i jeżeli przychodzi mi do głowy nawet jakiś szalony pomysł, to są ludzie w innych krajach, na innych kontynentach, do których można zadzwonić, szybko to przedyskutować i stwierdzić, ok, to jest to, co chcemy razem zrobić. Super, Marku. Bardzo Ci dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że Państwu się podobał ten wykład, gdzie gościliśmy Marka Sebastiana, czyli jęczmień. Życzę Ci, Marku, dalszych, bardzo owocnych sukcesów i mam nadzieję, że kiedyś taką rozmowę też odbędziesz, na przykład po otrzymaniu Nagrody Nobla. Nikt nie wspomina o Nagrodzie Nobla. To, żeby nie zapeszać, nie podziękuję, ale dziękuję Ci za spotkanie i za ten wywiad, a Wam dziękuję za uwagę. Dziękujemy, do usłyszenia za 20 minut.
Witam Was serdecznie po przerwie. Moim, i właściwie naszym wspólnym gościem jest tym razem Paweł Wąsowicz. Bardzo miło mi Cię, Pawle, przywitać. Paweł jest również naukowcem związanym bezpośrednio z Uniwersytetem Śląskim i obecnym Wydziałem Nauk Przyrodniczych. Swoją przygodę naukową kontynuuje teraz już jednak poza granicami naszego kraju, na Islandii. Jego wykład będzie dotyczył m.in. tego zagadnienia. Ale zanim Paweł przedstawi nam coś zagadnienia dotyczące Islandii, tym czym się w tej chwili obecnie zajmuje, no to chcielibyśmy przybliżyć trochę sylwetkę Pawła Wam wszystkim i zaczniemy może od tego, żebyśmy sięgnęli trochę w przeszłość i żebyś powiedział mi coś więcej na temat swojej przygody z Uniwersytetem Śląskim i z Wydziałem wtedy Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, obecnie Wydziałem Nauk Przyrodniczych. Jak wspominasz ten czas studiów? Co Ci dało studiowanie na Uniwersytecie Śląskim? Czy możesz powiedzieć, że coś zawdzięczasz Uniwersytetowi? No, zawdzięczam, myślę, bardzo miłych lat 9, tak? Bo w sumie studia plus doktorat to było 9 lat, czyli kawał czasu. Bardzo miło wspominam ten okres, to znaczy to po prostu miła, fajna przygoda, wesoła, pozwalająca mi na poznanie tego, co zawsze mnie pasjonowało, to znaczy biologii. Myślę, że krótko mówiąc, to po prostu miły, przyjemny czas studiów. A powiedz mi, czym się zajmowałeś podczas tych studiów doktoranckich chociażby, czy magisterskich? Botaniką właściwie od początku. Myślę, że nie miałem takiego kłopotu, żeby sobie jakoś wymyślić, czym ja bym chciał się zajmować w obrębie biologii, bo zawsze rośliny właściwie odkąd pamiętam mnie interesowały i pasjonowały. Także to nie było jakimś wielkim problemem. Także i moja magisterska praca i praca doktorska dotyczyły właśnie botaniki. Magisterska bardziej może taksonomii, to znaczy zmienności takiej roślin morfologicznej. Natomiast praca doktorska to była, można powiedzieć, genetyka populacyjna i troszeczkę z takimi trendami trochę ewolucjonistycznymi, biogeografia, tego typu rzeczy. Czyli wspominasz miło i przyjemnie ten czas. Jak najbardziej. Jest to po prostu jeden z mniejszych okresów w moim życiu. Tak mi się wydaje. Wiem, że z natury jesteś człowiekiem bardzo skromnym i wiem, że ciężko Ci mówić o Twoich sukcesach, ale chciałabym, żebyś jednak przybliżył nam, jako naukowiec, co było tym Twoim takim naukowym największym osiągnięciem. Jak uważasz? To znaczy, może trudno mówić o jakichś osiągnięciach takich, nie jest może, no nie wiem, ja nigdy takiego nie postrzegam tego w taki sposób. Natomiast myślę, że coś, co mnie sprawiło największą satysfakcję, może w taki sposób, to parę lat temu udało mi się zbudować taką siatkę kontaktów we wszystkich państwach arktycznych i dzięki temu mogliśmy rozpocząć taki projekt dotyczący właśnie gatunków obcych w Arktyce, co potem zaskutkowało opublikowaniem właściwie takiego pierwszego artykułu dotyczącego flory gatunków obcych całej Arktyki. To była tak duża praca i dała mi dużo satysfakcji ten okres pracy. Akurat związany z nawiązywaniem. Tak, to było między 2019 a 2021 rokiem. Super, bo teraz już niestety nie pracujesz w Polsce, albo stety, robisz karierę poza naszymi granicami. Możesz powiedzieć, gdzie dokładnie teraz pracujesz? Pracuję w Islandzkim Instytucie Historii Naturalnej. Ten nasz instytut ma jakby dwie siedziby. Główna siedziba jest w Garðabær, to jest miejscowość niedaleko Reykjaviku. Właściwie te miejscowości koło Reykjaviku, tak jak tutaj w Katowicach, to znaczy jest kilka razem, a powiedzmy w Reykjaviku do ułatwienia, a ja jestem w Akureyri, to jest miejscowość na samym środku północnej Islandii, 300 km, czy prawie 400 od Reykjaviku. I powiedz mi, jak Ty się tam znalazłeś? Znalazłem się tam w taki sposób, że pewnego dnia w roku 2011, pod koniec roku 2011 dostałem e-maila, w którym było ogłoszenie dotyczące tego, że w Islandzkim Instytucie Historii Naturalnej poszukują botanika. No i
ja właściwie trochę to jakoś tak puściłem mimo uszu, tak. No, nie chciałem się tym zainteresować. Natomiast moja żona zwróciła moją uwagę, że to mnie szukają tam w tym, ponieważ jak tam było ileś punktów, nie pamiętam już 6 czy 8 punktów dotyczących tej charakterystyki, kogo oni szukają, to właściwie wszystkie te punkty ja spełniałem i to nie były ginanie czegoś, tylko to po prostu, no tak to było, no bo to byłem ja tam opisany. No i potem złożyłem tą aplikację, mają te papiery. Po jakimś czasie, właściwie długim czasie, bo to kilka miesięcy zajęło im to, cała ta procedura konkursowa. I potem dostałem odpowiedź, że jestem w finałowej trójce. No to się trochę zdękłem, że teraz będę musiał jakoś wziąć odpowiedzialność za to, że złożyłem te papiery. A potem zostałem zaproszony na rozmowę, no i tak już tam zostałem. Na początku to było pomyślane, że będziemy tam może rok albo 2, a jesteśmy już 10. Jesteście już oboje 10. To naprawdę dość długi czas. Jak rozumiem, potrafisz płynnie mówić po islandzku? Tak, potrafię. No, przez te 10 lat dałem radę nauczyć się tego języka. Dałeś się nauczyć. To fascynujące. Nie miałeś takich obaw przed wyjazdem? Nie. To znaczy, ja szczerze powiedziawszy jestem taką osobą, która nie boję się nowych rzeczy. To znaczy, ogólnie rzecz biorąc, jeżeli coś się pojawia w moim życiu, to przyjmuję to takim, jakim jest i mówię, okej, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Także jakichś obaw takich, że co to będzie, albo, no nie wiem, że teraz jadę gdzieś na koniec świata, albo nie, to tego typu obaw nigdy nie miałem, nie. Może jakieś takie trochę, był to na pewno szok trochę kulturowy, kiedy człowiek przyjeżdża, może większy niż, bo w czasie studiów doktoranckich byłem na przykład we Francji przez dłuższy okres czasu. No to Francja właściwie jest takim samym krajem jak Polska. Islandia nie jest. A są jakieś różnice takie duże kulturowe między Islandią a Polską? No, już dzisiaj się przekonaliśmy. Jest mnóstwo różnic. Jest ale... mnóstwo różnic. No, chociażby zwracanie się do innych osób zajmuje bardzo dużo czasu. Przestawienie się na islandzki sposób zwracania się do innych osób. Najbardziej uprzejmym sposobem jest używanie imienia, ponieważ nie używają nazwisk. Nie używa się właściwie tytułów. Nawet na uniwersytetach. Pan, pani? Nie. Po prostu ja jestem Paweł, ktoś tam jest Krystyn, Starry. No, po prostu to są tylko imiona. W związku jak rozmawiam z dyrektorem instytutu, zwracam się do niego po imieniu, on zwraca się do mnie po imieniu. Jeżeli rozmawiam z prezydentem, zwracam się do niego po imieniu. Nie, panie prezydencie. Prawda? Zupełnie Także a to trudno było mi przestawić się na ten sposób, a teraz wydaje mi się ten nasz polski sposób zwracania się do siebie trochę taki koturnowy. W takim razie inny, wydaje się, że klimat zimny na Islandii, ale ludzie bardzo otwarci i bardzo ciepli. Czy są jeszcze jakieś różnice? Na przykład chociażby, kilka możesz nam tutaj jest mnóstwo. Proste sprawy, jak robienie zakupów na przykład, zajmowało na początku dużo czasu. Ponieważ zorientowanie się, gdzie poszczególne produkty są w sklepie, naprawdę było trudne. Rozumiem. To znaczy, jesteśmy przyzwyczajeni, nawet sobie nie zdajemy sprawy, że w każdy kraj, może nie każdy, ale powiedzmy tutaj te europejskie kraje mają pewien kod taki układania w sklepach różnych rzeczy blisko siebie. Ten system jest zupełnie inny tam. I teraz chodziliśmy na przykład po sklepie, szukaliśmy czegoś, co wydawało nam się bardzo proste do znalezienia w sklepie w Polsce, a tam nie było proste do znalezienia. Dieta jest inna. Inne rzeczy się je. Na przykład najpopularniejszym... system pracy naukowca jest taki sam? Myślę, że jest inny. Jest troszeczkę spokojniejszy i może mniej nastawiony na taki szybki sukces. Tak? To znaczy nie tylko w Polsce, ale w ogóle w wielu krajach europejskich to wszędzie są te bardzo zaostrzone różne kategorie oceny, że trzeba ileś publikacji wyprodukować. Tego tam nie ma. Tego tam nie ma. Ale akurat w twojej działce, którą się zajmujesz, byłoby to też dość ciężkie, żeby szybko publikować różne rzeczy, bo za chwilę nam tutaj pokażesz swoją pracę i swoje zainteresowania i będziesz też między innymi pokazywał, że to, czym się zajmujesz, nie następuje z dnia na dzień i ty musisz obserwować to, co naturalnie dzieje się w środowisku i nie możesz tego w żaden sposób przyspieszyć, prawda?
No niestety tak, ale mimo wszystko czasami, mogę wykorzystać dane, które były zbierane przez pewien okres czasu, to mogę przeprowadzić badania nie tylko bazując na moich obserwacjach, ale także na obserwacjach ludzi, którzy byli przede mną. Także to pozwala na pewien taką perspektywę czasową, dzięki której badania są możliwe. Także nie wszystko bazuje, w tego typu badaniach, które ja prowadzę, to jest jakby rzeczą oczywistą, że bazuje w gruncie rzeczy przede wszystkim na danych, które już zostały zebrane. Tak? Ty dokładasz Natomiast ja dokładam swoją cegiełkę, którą być może ja nie wykorzystam jutro, ale ktoś po to a może ktoś to mnie wykorzysta za 20-30 lat. Czyli rzeczywiście są to długofalowe badania, za chwilę się o tym przekonamy. I co, Pawle? Myślę, że mogę bardzo powoli prosić Cię o zajęcie sobie miejsca, a ja Państwa w takim razie zaproszę teraz na wykład popularno-naukowy, który został przygotowany przez Pawła Wąsowicza. Ten wykład dotyczy inwazji biologicznych w Arktyce. Mam nadzieję, że będziecie mogli zobaczyć przepiękne zdjęcia i kto z Państwa nie odwiedził nigdy Islandii po tym dzisiejszym wykładzie, zapragnie tam być oraz być może znajdzie się wśród Państwa ktoś, kto po Pawle przejmie cegiełkę dalszych badań, które Paweł prowadzi. Zapraszamy Cię, Pawle, bardzo serdecznie. Dziękuję. Myślę, że nikogo nie zaskoczy to, że żyjemy takie jakby stwierdzenie na początku tej mojej prezentacji, że żyjemy w czasach globalnej zmiany. A jednym z elementów tej zmiany to jest wzrastająca temperatura powietrza, no właściwie we wszystkich regionach Ziemi bez wyjątku. Jeżeli jednak przyjrzymy się dynamice tych zmian, to zauważymy, że ocieplenie najsilniej zaznacza się na półkuli północnej, a w szczególności w Arktyce. Jeżeli przyjrzymy się tutaj linii, która oznacza anomalię temperatury, która jest jakby miarą zmian klimatu w Arktyce, to zobaczymy, że w ostatnich dziesięcioleciach ta linia arktyczna, zaznaczona kolorem czerwonym, ona się wyraźnie oddzieliła od linii zmian dla pozostałej części globu. Na co to wskazuje? Wskazuje to na to, że ocieplenie w regionie Arktyki jest najsilniejsze i postępuje o wiele silniej niż gdziekolwiek indziej. Podniesieniu się średnich temperatur w Arktyce towarzyszą także inne zjawiska. Zmienia się na przykład czas zalegania pokrywy śnieżnej. Śnieg spada później i topnieje wcześniej. Czyli mamy coraz krótsze okresy takiej zimy śnieżnej, powiedzmy. Zasięg lodu morskiego w Oceanie Arktycznym osiągnął w ostatnich latach absolutne minimum, które wcześniej było nienotowane, przynajmniej w okresie, kiedy prowadzone są obserwacje. Zmienił się także wiek tego lodu. Jeżeli zobaczymy tutaj na mapie, w 1985 roku większość lodu arktycznego to był lód, który był miał co najmniej 4 lata. Znaczy był to stary lód. Natomiast jeżeli spojrzymy na obok, sytuacja z 9 września zeszłego roku, widzimy, że większość tego lodu to jest zaledwie lód, który ma 1 rok lub mniej. Także jest to kolejna kolosalna zmiana, która dokonała się w ciągu ostatnich dziesięcioleci, no niemal na naszych oczach. Na całym świecie topnieją lodowce, to wszyscy wiedzą. Chciałem tylko pokazać pewien przykład. Lądolód grenlandzki stracił w ciągu ostatnich 20 lat 5000 gigaton masy. Co to jest 5000 gigaton? To jest 5000 miliardów kilogramów, albo inaczej 5 trylionów kilogramów. O, to są już duże liczby. Wszystkie te zmiany są bardzo poważne i same w sobie mają potencjał do wywołania potężnych zmian w środowisku. I zwykle, kiedy mówi się o zmianie klimatu, to w tym momencie ta racja o zmianach klimatu się kończy. Jednak moja prezentacja się dopiero zaczyna. A dlaczego? Dlatego, że na te zmiany klimatu nakładają się inne i towarzyszą im inne zmiany, których konsekwencje są co najmniej tak samo poważne. Populacja ludzka w Arktyce nieustannie rośnie. Dzieje się tak z kilku powodów. No, jednym z takich powodów jest na przykład zwiększone wydobycie surowców, które powoduje zwiększone osadnictwo. Innym z powodów jest na przykład rozwój innych gałęzi przemysłu czy gospodarki. Towarzyszy przybywanie nowych ludzi potrzebnych do pracy. W ciągu ostatnich lat Islandia, ale w ogóle Arktyka stała się pewnego rodzaju mekką turystów. Zainteresowanie obszarami arktycznymi rośnie na niespotykaną dotąd skalę. Przyjrzyjmy się, jak ten problem wygląda w przypadku Islandii. W 1949 roku w Islandię odwiedzało około 5000 turystów rocznie. Kiedy ja przyjechałem na Islandię w roku 2012, było to prawie 700 000. W roku 2018, tuż przed pandemią COVID, było to ponad 2 miliony. I to w kraju zamieszkałym przez 300 000 mieszkańców.
Wszystko to, co dzieje się w Arktyce, prowadzi do zwiększonej wymiany handlowej, zwiększonego przepływu towarów i ludzi na skalę dotąd niespotykaną. Temu przepływowi ludzi, towarów i statków, samolotów towarzyszy przepływ organizmów żywych, które wraz z ludźmi przybywają tutaj z cieplejszych obszarów. I takie organizmy nazywamy gatunkami obcymi, nierodzimymi dla danego obszaru. Na statkach wycieczkowych, w ładowniach, wodach balastowych, kontenerowców przybywają do mórz arktycznych liczne organizmy morskie. Przykładem może być rak, krab, którego tutaj widzicie, Cancer irroratus, którego po raz pierwszy zanotowano w Islandii w roku 2006, a do roku 2022 opanował niemal 70% wód przybrzeżnych, wypierając przy tym wiele gatunków bezkręgowców, rodzimych bezkręgowców, które wcześniej tam mieszkały. Bardzo dużo gatunków roślin i zwierząt przybywa na butach turystów, na odzieży, na oponach samochodów. Łagodniejszy klimat pozwala także na hodowlę większej ilości roślin w ogrodach, a co ciekawe, do walki ze zmianami klimatu używa się także roślin obcego pochodzenia. Na przykład na Islandii używa się sosny do sekwestracji dwutlenku węgla ze środowiska. No i co w tym złego, można by zapytać? W tym zimnym, nieprzyjaznym środowisku, jakim jest Arktyka, właściwie nic się nie stanie, kiedy wprowadzimy jakiś gatunek, bo on i tak nie ma szans przetrwać. No, jednak sytuacja w Arktyce różni się obecnie, powiedziałbym, zasadniczo od tego, z czym mieliśmy do czynienia jeszcze kilka dekad temu. Dawniej mieliśmy niski poziom importu obcych gatunków, mało ludzi i ostre warunki klimatyczne. To powodowało to, że gatunków zdolnych do zadomowienia się na stałe, to znaczy wytworzenia takiej populacji, która potem może trwać przez nieokreślony czas, takich gatunków było bardzo mało, jeżeli jakieś w ogóle. Obecnie sytuacja jest zupełnie inna. Mamy gigantyczny napływ gatunków, czynniki limitujące reprodukcję, czyli ten klimat jest coraz cieplejszy, co powoduje możliwość przetrwania i zadomowienia się znacznie większej liczby gatunków przybyłych, a następnie ich rozprzestrzenienie. Prześledźmy ten problem z punktu widzenia Islandii znowu i gatunków roślin, które były sprowadzane przez człowieka na tą wyspę. No, z pewnością osadnicy, wikingowie, którzy przybyli tam w IX i X wieku, przynieśli ze sobą najróżniejsze gatunki roślin. Rośliny użytkowe, chwasty. Wiele zostało też zawleczonych przez przypadek. Do dzisiaj występuje na Islandii sit Gerarda, taka roślina, która tylko w dwóch miejscach oznacza miejsce, gdzie 1000 lat temu wikingowie wciągali swoje łodzie na ląd. Następnie na Islandii po tym okresie średniowiecznym nastąpiło załamanie klimatu, nastąpiło gigantyczne ochłodzenie. Mieliśmy małą epokę lodowcową, która gdzieś od XIV do początku XX wieku trwała. No i zapewne wiele gatunków, które w tym czasie zostało przywiezionych przez ludzi, przetransportowanych w okresie średniowiecza, one wymarły. Natomiast jak spojrzymy na ten wykres, widzimy, że od początku XX wieku, kiedy ten klimat zaczął się zmieniać bardzo szybko, widzimy, że jest eksplozja zarówno demografii, to znaczy ilości ludzi na Islandii, to jest ta szary część wykresu, a czerwona linia to ilość sprowadzonych tylko gatunków roślin. Chciałem przedstawić Wam kilka przykładów obcych gatunków roślin, które już teraz zmieniają środowisko przyrodnicze na Islandii. Pierwszym takim gatunkiem jest znany wszystkim, ktokolwiek był na Islandii, łubin alaskański, Lupinus utcatensis. Sprowadzony został w latach 70. XX wieku do rekultywacji terenów zdewastowanych nie przemysłem, ale wypasem owiec. Niskie temperatury w tamtym czasie i masowy wypas owiec w wielu miejscach doprowadził do niemal całkowitego zaniku pokrywy roślinnej. No i odsłoniła się goła, lekka, wulkaniczna gleba, która zaczęła być wywiewana przez wiatr, wymywana przez deszcze. No, rozpoczęła się erozja po prostu na wielką skalę. I obsiewanie tych zdewastowanych miejsc łubinem miało powstrzymać erozję i zapoczątkować odrodzenie pokrywy roślinnej. Szybko jednak się okazało, że łubin nie zamierza pozostawać tylko w najgorzej zdewastowanych miejscach i rozpoczął kolonizację na wielką skalę, niszcząc naturalną tundrę krzewinkową, która w innym przypadku porostałaby właściwie 90% powierzchni kraju. Końca tej kolonizacji póki co nie widać. Tutaj mamy przykład, to jest kolonizacja łubinu, gigantyczny teren tuż na przedpolu lodowca. Natomiast co się będzie działo w najbliższych latach? No, wygląda na to, że
ilość miejsca, czy powiedzmy dostępne środowisko, które jest dobre, korzystne dla rozwoju łubinu, będzie rosła z każdym rokiem. Widzimy tutaj w rogu sytuację obecną, w 2061, w 2080, także te zmiany klimatu powodują to, że łubin będzie się jeszcze szybciej i jeszcze efektywniej rozprzestrzeniał. Kolejnym przykładem gatunku takiego, który teraz zaczyna być inwazyjny, to jest Senecio pseudoarnica. Nie ma chyba polskiej nazwy, ale jest to gatunek z rodzaju starzec. Jego rodzimym terenem to są tereny Ameryki Północnej i wschodniej części Azji. Na Islandię sprowadzono go jako gatunek ozdobny w latach 60. XX wieku i po początkowym okresie powodzenia ta roślina jednak bardzo straciła na popularności i nikt nie chciał ich hodować w ogrodach. Dlaczego? Dlatego, że z reguły, jeżeli ludzie mają rośliny ozdobne w ogrodzie, to chcą hodować kilka roślin. Natomiast gwałtowny wzrost tego starca właściwie nie pozwala na trzymanie czegokolwiek innego w ogrodzie poza nim. Lekkie i łatwo rozprzestrzeniające się nasiona spowodowały to, że gatunek ten już bardzo szybko z ogrodów przedostał się na wybrzeże morskie i tutaj właśnie ten starzec rozwija się najlepiej. I odwrotnie niż w swojej ojczyźnie, to znaczy w Ameryce Północnej i wschodniej Azji, wypiera całkowicie inne gatunki wybrzeża morskiego. Krzywa wzrostu populacji tego gatunku na Islandii wyraźnie sugeruje, że najlepsze lata dopiero są przed nim. I wydaje się, że poza utratą bioróżnorodności roślin w zdominowanych przez niego terenach nadbrzeżnych, gatunek ten może także poważnie zagrozić populacjom ptaków, które gniazdują tuż przy wybrzeżu oceanu. Wiedza jednak na temat konsekwencji tej inwazji to jest dopiero rozdział oczekujący na zbadanie i opracowanie. Ostatnim i moim zdaniem najbardziej niebezpiecznym gatunkiem obcym na Islandii obecnie jest sosna wydmowa, Pinus contorta. Gatunek ten sprowadzono już dawno temu, 80 lat temu, na wyspę. Natomiast obecnie jego popularność bardzo wzrosła, ponieważ planuje się obsadzenie nim znaczącej powierzchni islandzkich nizin w celu walki z ociepleniem klimatu. Pomysł jest taki, że posadzimy jak najwięcej sosen, te sosny będą wbudowywać w swoje tkanki CO2 z powietrza, w związku z tym dzięki temu będziemy uzyskiwali obniżenie zawartości dwutlenku węgla w powietrzu. Jakie będą tego konsekwencje? Na te i inne pytania staraliśmy się wraz z moimi koleżankami z Uniwersytetu Islandzkiego odpowiedzieć podczas badań w zeszłym roku. No i tam studiowaliśmy właśnie parametry wzrostu populacji sosny wydmowej w jednej z bardzo malowniczych dolin w południowo-wschodniej Islandii, tuż pod lodowcem Vatnajökull. Nasze badania pokazały, jak szybko i na jak wielką skalę przebiega inwazja sosny wydmowej z miejsca i uprawy do naturalnego środowiska. Wykładniczy wzrost, taki jak widzimy tutaj, zanotowaliśmy nie tylko dla terenu zajętego przez sosnę w badanej przez nas dolinie, ale także dla takich parametrów populacji, jak ilość osobników, jak zagęszczenie. Jak wielka to jest skala, pokazuje ta mapka. Widzimy na zielono przykład tam, gdzie ta sosna została obsiana w 1985 roku. Następnie niebieski kolor to jest sytuacja 10 lat temu i czerwona obiednia to jest sytuacja w zeszłym roku. Także jest to gigantyczny wzrost, właściwie o rząd wielkości w każdym dziesięcioleciu. Jak wygląda to w terenie? Jesteśmy teraz w zachodniej części tej doliny, gdzie inwazja trwa już kilkadziesiątków lat. Widzimy wyraźnie. Centralnie na zdjęciu to jest miejsce, gdzie ta sosna została posadzona, a dookoła wszystkie te większe i mniejsze sosny po obu stronach, nawet te zaznaczone na tundrze tutaj małymi strzałkami, to jest wszystko rozsiew. Sytuacja nie jest lepsza na rozległym rzeczym aluwium, które pokrywa doliny. Kolonizacja sosny przebiega tutaj też bardzo, bardzo żywiołowo. Sosna wydmowa nie rozprzestrzenia się tylko po dnie doliny. Zajmuje dosłownie każdą wolną przestrzeń, niezależnie od tego, czy jesteśmy na dnie doliny, czy wysoko na jej stokach. Wszędzie znajdziemy już całkiem duże osobniki sosny wydmowej. Świadczy to o tym, że za kilka dziesiątków lat cała ta malownicza przestrzeń, którą tu widzimy, będzie gęsto zarośniętym lasem sosnowym. Jakie są skutki tej kolonizacji sosny wydmowej? Wystarczy spojrzeć na te zdjęcia tutaj. Pokazują one tundrę krzewinkową z jednej strony i tutaj można przy odrobinie dobrej woli wypatrzyć dwie siewki sosny. Liczba gatunku na tym zdjęciu po stronie lewej to jest około 20-30, natomiast obok, taki bardziej zielone zdjęcie, widzimy teren, gdzie sosna wydmowa już rozwinęła swoją populację. Pozostały tylko dwa gatunki roślin wyższych i jeden gatunek mchu. To, co zobaczyliśmy na przykładzie Islandii, odnosi się także lub będzie się odnosić niemal do wszystkich terenów Arktyki. Wraz ze wzrostem temperatury oraz presji wywieranej przez obce gatunki na gatunki rodzime,
nastąpi stopniowa utrata unikalnej różnorodności gatunkowej. I to nie tylko na poziomie gatunków, na poziomie całych zbiorowisk, na poziomie ekosystemów. Czyli nastąpi, jednym słowem mówiąc, homogenizacja, która doprowadzić może w przyszłości tylko do jeszcze większej katastrofy niż to, z czym mamy do czynienia obecnie. Dziękuję. Dziękujemy, Pawle, za bardzo interesujący wykład dotyczący inwazji biologicznych na Islandii, w Arktyce. Myślę, że będziemy mogli swobodnie teraz zadać wiele pytań. Ja także mam wiele interesujących tutaj zagadnień do omówienia z Tobą. Na początek chciałabym Cię zapytać o coś, co może nie jest dla wszystkich oczywiste. Czy inwazje biologiczne są czymś pożytecznym, negatywnym? To się po prostu dzieje i nie mamy na to wpływu. Jak byś ocenił, czym są te inwazje biologiczne i czy one nam tak na dobrą sprawę, nam jako ludziom zagrażają? Tak, inwazje biologiczne to jest efekt działalności człowieka. To znaczy człowiek w ramach swojej gospodarki, zainteresowań, hobby czy innych rzeczy przenosi gatunki z miejsc ich występowania naturalnego w inne miejsca. I teraz niektóre takie gatunki to są podstawą naszej egzystencji, nie? Ziemniaki, pszenica, marchewki na przykład, prawda? W innych częściach świata. One pozwalają nam żyć, one nie robią nam żadnej krzywdy, one nam pomagają. Natomiast jest wiele przypadków takich roślin, które przeniesione poza obszar swojego naturalnego występowania zaczynają się rozmnażać w sposób niekontrolowany, zaczynają niszczyć i wypierać to, co naturalnie występuje, no i wtedy zaczyna się kłopot. Na początku jest to kłopot środowiskowy, który dla tak zwanych zwykłych ludzi jest niezauważalny, albo nie przywiązują do tego zbytniej wagi. Natomiast z czasem ten problem środowiskowy zamienia się w prawdziwy problem społeczny i gospodarczy. Z tym, że są to dłuższe troszkę perspektywa czasu, żeby zobaczyć niszczące działanie tych inwazji biologicznych, to są dziesiątki lat. Dlatego często zarówno zwykłym ludziom, jak i politykom może to umykać, bo to nie jest coś, co... Nie zauważają nie jest to coś, co działa w takiej skali, że dzisiaj mamy roślinę, dzisiaj mamy sosnę, a za 5 lat będzie już jakaś katastrofa. Nie. Natomiast z całą pewnością, na przykład to o czym tu wiem, czyli taki wzrost sosny, jeżeli obsadzimy cały kraj, ona się rozprzestrzeni, z całą pewnością spowoduje za kilka dziesiątków lat gigantyczne zagrożenie pożarowe. Prawda? Sosna, szczególnie sosna wydmowa, w swoim naturalnym środowisku jest przystosowana do tego, że co 5, co 10 lat następuje gigantyczny pożar, który wymazuje cały ten las. Wtedy otwierają się szyszki, z których wyrastają nowe sosny. Ta roślina jest do tego stworzona przez ewolucję, prawda? I teraz nie ma powodu, żeby myśleć, że na Islandii będzie inaczej. Będzie tak samo. Nie? To znaczy wystarczy kilka suchszych dni, kiedy ten las porządnie wyschnie i ta duża ilość sosny zacznie się palić. To będzie wtedy problem, nie? Bo tam będą gdzieś mieszkać ludzie w pobliżu, ugaszenie tego pożaru będzie kosztować masę pieniędzy, i zdewastowany teren. Rozumiem. Prawda? Czyli o tym trzeba pamiętać. Bo mieszkasz tam na co dzień. Gdybyś, i chyba każdy z nas kojarzy mniej więcej krajobraz Islandii, ale gdybyś w tej chwili mógł powiedzieć kilkoma słowami, czym jest krajobraz Islandii? Z czym ci się charakteryzuje, z jakim kolorem, albo jak on wygląda? Dla osoby, która żyje tam cały rok, to myślę, że też może zależy od miejsca, w którym się mieszka. Ale tam, gdzie ja mieszkam, to jest biały kolor, ponieważ przez większość roku to jest śnieg. Natomiast jest, z całą pewnością jest przepiękne zielone lato, które charakteryzuje się taką zielenią, która w Polsce jest, czy w Europie, do zobaczenia tylko w początku. Tylko tam, czyli... Tylko w początku wiosny, a tam ona trwa całe lato. Rozumiem. Bo islandzkie lato de facto jest taką kontynentalną wiosną. Czyli rozumiem, że krajobraz Islandii jest unikalny w tej formie, która teraz jest. Jest unikalny nie tylko pod względem tego, że jest to krajobraz arktyczny, ale jest to jeszcze krajobraz dodatkowo utworzony bardzo niedawno w geologicznej skali czasu. Tak? Czyli pola lawowe, związane z nimi roślinność, mchy, takie gigantyczne obszary mchów na lawie. To są miejsca, to są krajobrazy, które możemy zobaczyć tylko tam i nigdzie więcej na świecie.
Także jest wiele takich miejsc, które są unikalne dla Islandii i które, jeżeli chcemy zachować takie dziedzictwo przyrodnicze świata dla przyszłych pokoleń, musimy je chronić, tak? Nie możemy posadzić tam ubinów czy sosny. Właśnie do tego chciałam zmierzyć, że jeżeli ktoś, gdyby twoja praca nie miała miejsca, albo gdybyś nie badał tych gatunków inwazyjnych i pozostawilibyśmy te procesy same sobie, to podejrzewam, że w perspektywie ilu lat ten krajobraz by został całkowicie przekształcony z tego, co teraz jest unikalne w Europie, do czegoś, co zostało pochłonięte przez gatunki inwazyjne? Myślę, że to w kwestii 100 lat. 100 lat. Ale wciąż osoby, które chciałyby odwiedzić i zobaczyć krajobraz Islandii, Tak. myślę, że w przeciągu 100 lat będą w stanie... Nie, myślę, że w dłuższym czasie, bo uważam, że mimo wszystko nie jestem aż takim pesymistą, że skończy się taką gigantyczną katastrofą. No po prostu trzeba brać pod uwagę wiele różnych uwarunkowań, podejmując decyzje takie środowiskowe na wielką skalę, ale no po to jesteśmy, po to są naukowcy, żeby dostarczyć informacji i przestrzec, że no, sosną super, można ją używać, ale trzeba mieć różnego rodzaju przepisy, czy pewnego rodzaju przedsięwziąć jakieś środki, żeby nie przedostawała się ona w tak dużej ilości do środowiska. To da się zrobić. Trzeba chcieć. Tak, jak najbardziej. Trzeba to kontrolować. A powiedz mi, ponieważ klimat na Islandii jest oczywiście dość surowy, tak? I rozumiem, że nie możesz cały rok, kiedy chcesz prowadzić swoich badań. Kiedy jest to okno, kiedy możesz wyjść w teren i prowadzić te badania? Najlepszy okres to jest lipiec i sierpień. Czy jeśli ktokolwiek chciałby oglądać akurat tę piękną, zieloną tak, to część myślę, Islandii, że doradzam przyjazd w lipcu i w sierpniu to jest najlepszy moment, żeby podziwiać. We wrześniu nawet też, ale już dni są krótsze we wrześniu. Natomiast lipiec, sierpień to jest taki okres, kiedy właściwie dzień jest bez przerwy, także można, jeżeli ktoś nie potrzebuje snu, może funkcjonować 24 godziny na dobę. Non-stop cały czas. Tak. Rozumiem, czyli zachęcamy wszystkich do wizyty, ale powiedz mi, Pawle, bo tutaj pokazałeś nam inwazję biologiczną w Arktyce, ale jest też coś, czym się na co dzień zajmujesz, a o czym tutaj do końca nie wspomniałeś, dokładnie mówię o zagadnieniach związanych z ewolucją, tak? Możesz coś powiedzieć, bo już tutaj chwilę rozmawialiśmy przed, co dokładnie jest tym takim clue, jeśli chodzi o badanie ewolucji, bo jak wiecie, ewolucji nie bada się z dnia na dzień. To jest proces, który zachodzi wiele, wiele lat, jeśli nie setek i nie milionów, ale tutaj Paweł ma możliwość analizy tego procesu, który zachodzi na jego oczach. I chciałabym, żebyś powiedział, gdzie badasz ten proces i na jakim modelu, na jakim organizmie. No, to znaczy poza gatunkami inwazyjnymi rzeczywiście zajmuję się różnymi innymi rzeczami. To nie jest jedyna część moich badań, to są gatunki inwazyjne. Natomiast dużo uwagi też poświęcam, interesuję się powstawaniem nowych gatunków. Myślę, że takim ciekawym przykładem może być przykład rośliny, którą udało nam się opisać jako gatunek, nowy gatunek w roku 2018 lub 2019, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale kilka lat temu. Jest to gatunek paproci, która po polsku nazywałaby się podrzeń zwodniczy. Teraz będziemy rozszyfrowywać tę nazwę zwodniczy. Strutyopteris fallax, która występuje na Islandii tylko w rejonach geotermalnych, to znaczy takich, gdzie ciepło z ziemi, z lawy, która jest położona, z magmy, która jest położona bardzo, bardzo blisko powierzchni ziemi, jest w stanie przedostać się na powierzchnię i tworzy takie miejsca, gdzie mamy gorącą glebę, gdzie mamy gorącą wodę w dużej ilości wydostającą się, albo parę w postaci fumarol. I tam właśnie występuje paproć, która jest bliską kuzynką, nazwijmy to, paproci, która gdzie indziej w Europie czy na świecie występuje w górach, na Islandii też zresztą. Tutaj w Beskidzie, myślę, też można ją znaleźć w lasach. Czyli w terenach, gdzie nie jest ani ciepło, ani specjalnie, te warunki są zupełnie inne niż na terenach geotermalnych. Różnice są duże. Na przykład ta geotermalna roślina ma 5 cm wysokości, to są najwyższe te rośliny. Ta górska paproć, która występuje w Europie, tworzy dwa typy liści. Jeden liść asymiluje, to znaczy przeprowadza fotosyntezę, jest zielony, a drugi służy do rozmnażania, rozsiewania produkcji spor i rozsiewania tych spor. Islandzki gatunek ma tylko jeden typ liści, to znaczy i rozmnażanie, i fotosynteza jest prowadzona przez jeden typ liści. Także to są takie
grube różnice, które pozwalają nam, żeby rozpoznać to jako nowy gatunek. Natomiast teraz, w zeszłym roku, przepraszam, na początku tego roku udało mi się dostać grant na większy projekt, dzięki któremu będziemy badać, jak te różnice na poziomie, jakie są różnice na poziomie genetycznym pomiędzy populacjami tego gatunku podrzenia żebrowca, Sturtiopteris spicant, a tego nowego gatunku Sturtiopteris fallax. Także to taka nowa rzecz, którą teraz jak wrócę na Islandię, to zaraz zaczynam się tym zajmować. Tak. To ekscytujące jest zapewne. A jeszcze wytłumacz nam, dlaczego taka nazwa tej paproci, zwodniczy? A dlaczego zwodniczy? No, z tego powodu, że on nie przypomina tak naprawdę bardzo tej paproci, z którą jest najbliżej jest spokrewniony. I myślę, że no, to jest ten taki, że wygląda to na coś zupełnie nowego, na coś zupełnie innego. Natomiast kiedy bliżej przyjrzymy się morfologii, anatomii tej rośliny, wtedy zauważymy pewne podobieństwa i wtedy możemy powiedzieć, że zostaliśmy trochę zwiedzeni, że to jest jednak należy do rodzaju, który już znamy, to nie jest coś zupełnie nowego. To nie jest coś zupełnie odrębnego od tego, co jest na świecie. Od tego, co jest na świecie. I stąd ta nazwa zwodniczy, że ta roślina zwodzi nas swoim wyglądem trochę. A czy ten akurat gatunek paproci występuje jeszcze gdzieś na świecie? Nie, czy tylko i wyłącznie jest występuje tylko na Islandii, tak. Tak, i tych roślin jest bardzo mało. W sumie na Islandii doliczyłem się 190 do 200 osobników. A są gatunku. One w takim razie pod jakąś ochroną? Tak, są pod ochroną na Islandii, ale teraz jakby następnym krokiem moim jest to, już jestem, że tak powiem, dążę do tego, żeby ta roślina została wpisana na światową listę zagrożonych gatunków. No to fantastycznie. Mamy tylko 200 osobników, także jest to jak najbardziej usprawiedliwione. I mam jakie nadzieję, kryteria musi spełnić roślina, żeby być wpisaną do takiej listy? Światowej listy zagrożonych gatunków? No, na przykład że jest bardzo mało osobników, tak? Że jeżeli jest poniżej 200 osobników na całym świecie... Jaka to jest ta liczba, która już decyduje o tym, że to już jest naprawdę coś, to różnych gatunków, ale w tym przypadku te 200 osobników, które żyją w środowisku, które jest dosyć zmienne i które dzisiaj jest, a jutro może się okazać, że nie wiem, że komuś przyjdzie do głowy wykopanie jakiegoś gigantycznego odwiertu tuż obok i pobieranie tej gorącej wody do celów gospodarczych i wtedy całe to środowisko może zniknąć, no to jest jak najbardziej gatunek, który jest zagrożony i ma bardzo mały areał występowania, to znaczy występuje tylko na Islandii i nie występuje w innych miejscach na świecie. Także mamy do czynienia tak naprawdę z jedną taką dużą, małą populacją na stosunkowo niewielkim terenie. I jest to po prostu jeden z najbardziej zagrożonych gatunków paproci na świecie, to możemy powiedzieć zupełnie bezpiecznie. Rzeczywiście jest to spore osiągnięcie. A powiedz mi, bo teren Islandii dla człowieka nie jest do końca przyjazny, tak? To nie jest też tak, że tam wszędzie są drogi. Każdy, kto był w Islandii, to wie, że tam raczej jest taki teren mocno off-roadowy. I pytanie, jak tam dostać się do tych terenów, które Ciebie przecież interesują, bo nie analizujesz czegoś, co znajduje się w centrach, w miastach, tylko coś, co znajduje się na obrzeżach tych miejsc albo w trudno dostępnych miejscach. Jak wygląda ta Twoja praca naukowca? Jak Ty tam się poruszasz? Jedną z głównych takich rzeczy, to samochód terenowy, to jest taka rzecz, coś dla rajdowców. Którą trzeba mieć ze sobą, no i trzeba mieć silne nogi, ponieważ dziennie podczas takich badań terenowych robi się 20-30 kilometrów na piechotę. Także trzeba po prostu lubić chodzić. I chodzenie po Islandii jest inne niż chodzenie, powiedzmy, po górach w Polsce. Tak? Najczęściej w górach u nas mamy ścieżki, mamy dróżki, a tam idziemy po prostu przez pustkowie, nie ma drogi, nie ma ścieżki, jest pole lawowe, może być tundra albo inne miejsca raczej niestworzone do chodzenia, także to wszystko zajmuje oczywiście czas, i kosztuje pewien wysiłek. To na pewno dzięki temu kondycja jest świetna, ale wspominałeś też o tym, że masz możliwość odwiedzania pewnej specyficznej wyspy, na której znajduje się ta paproć. Nie, paproć jest w głównej części Islandii, natomiast od 2014 roku zostałem członkiem takiej grupy 10 naukowców, którzy co roku jeżdżą odwiedzać wulkaniczną wyspę Surtsey, która się znajduje jakby częścią większego archipelagu wulkanicznych wysp, która się nazywa Vestmannaeyjar.
to jest w południowej części Islandii. Ta wyspa Surtsey pojawiła się w 1963 roku, że tak powiem. Stosunkowo niedawno. Stosunkowo niedawno, tak, i od tej pory została ona zamknięta w ogóle dla jakiejkolwiek takiej publiczności z zewnątrz i służy ona jako wielkie laboratorium, eksperyment naturalny, gdzie śledzimy jakie gatunki, jak one przybywają na tę wyspę, w jaki sposób ją kolonizują. Także to jest rzecz unikalna w skali świata. I te badania na Surtsey dla osób, które się interesują geografią, na przykład roślin, to jest coś bardzo znanego i coś podstawowego. Takich wysp, nowych wysp wulkanicznych na świecie jest niewiele. Większość tych nowych wysp wulkanicznych to są w terenach, gdzie mieszka dużo ludzi i gdzie ta penetracja człowieka jest duża, w związku z czym nie można jakby wykluczyć tego, że człowiek coś przyniósł. Natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś, co jest odizolowane, to jest kilkadziesiąt kilometrów od wybrzeża Islandii. Ludzie tam nie zjawiają się poza tymi 10 naukowcami w ciągu roku. W związku z czym możemy powiedzieć, że to, co tam obserwujemy, to jest po prostu to, co natura robi sama. A właśnie, bo nie boicie się, że przyniesiecie coś ze sobą na butach? Mamy specjalny taki protokół, co trzeba zrobić, jak się trzeba wyczyścić. Właśnie, bo to jest bardzo istotne. To możesz nam tak dosłownie trzeba się po prostu dokładnie wyczyścić. Trzeba sobie wyczyścić buty, trzeba zabierać tam ubrania, nie takie, w których człowiek chodzi gdzieś indziej, powiedzmy jest w terenie, czy chodzi gdzieś po jakiejś wysokiej roślinności. Są też różne sprawy, można powiedzieć, intymne, które na tej Surtsey się inaczej załatwia, tak? No bo nie można po prostu pójść i załatwić za potrzebą, prawda, na byle gdzie. To też jest bardzo, że tak powiem, obwarowane różnymi przepisami. No, ale absolutnie każde zachowanie musi być zgodne z protokołem. Tak, ale ponieważ jest nas tak mało i to jest cały czas ta sama grupa, to mamy pewnego rodzaju, my wiemy, jak to robić. Tak? Natomiast często kiedy razem z nami tam przychodzą osoby, różnego rodzaju dziennikarze, którzy chcą nakręcić film o Surtsey, albo jacyś inni naukowcy, których w niewielkiej liczbie, 1-2 osoby na rok, no to wtedy trzeba ich w to wprowadzić. Dla nas jest to coś normalnego, natomiast dla nich to jest zawsze coś takiego ciekawego, że teraz tutaj ja się muszę wyczyścić, odkurzaczem przejechać po spodniach, prawda, czy coś takiego. Tak, jest to dość interesujące, szczególnie dla kogoś, kto nie jest zaznajomiony z tym. I teraz, ponieważ zawsze ciekawi mnie, co naukowcy myślą w takich szybkich pytaniach, pytanie-odpowiedź, chciałabym, żebyś powiedział i odpowiedział szybko na kilka moich takich pytań związanych między innymi z tobą, ale też z pracą, którą wykonujesz. Najukochańszy dźwięk natury to? Myślę, że szum morza. Szum morza. Ten na Islandii, czy ten polski, czy jakikolwiek? Chyba w ogóle. Chyba w ogóle. To tak samo brzmi. Dobrze. Najpiękniejszy widok, krajobraz, który zapadł ci w pamięć? To było na Surtsey. Pewnego dnia wdrapałem się na sam szczyt tego wulkanu tam. Była przepiękna pogoda. Słońce świeciło prawie że już od północy i widziałem widok na Islandię i na te wyspy Vestmannaeyjar. Wszystkie. To można powiedzieć, że taki mistyczny widok. Ach, cudowne. No jesteś jednym z nielicznych, którzy może się pochwalić, że to widział. Mogło podziwiać, tak? Dokładnie. Moim marzeniem jest? Moim marzeniem jest, trudne pytanie. Nie mam takich wiele marzeń dotyczących takiej przyszłości, że coś się... Być szczęśliwym? Być szczęśliwym jest bardzo dobrze. To jest bardzo dobra odpowiedź. Największą satysfakcję w obecnej pracy sprawia mi? Że robię to, co lubię. Ekstra. Robię to, co lubię. Po prostu jestem z tego zadowolony. Praca sprawia mi przyjemność. Super. A to czasem rzadkość. A powiedz mi, co takiego, czy jest coś, co cię nuży w pracy naukowca? Nie. Nie. Jeśli ma być szczery. To nie. No dobrze, właściwie jesteś wśród natury, wśród przyrody, dlatego myślę, że tam nie macie co nużyć. Coś jeszcze tutaj chciałam cię zapytać o jedną rzecz związaną z tym, czy popełniłeś w pracy jakiś taki błąd jakiś zabawny albo mniej zabawny, czy coś się wydarzyło w tej pracy z takiego? No trudno jest, bo błędy naukowców to są najczęściej, już szczególnie botaników, są bardzo nudne, to znaczy jakieś błędy człowiek popełnia codziennie. Natomiast taka wpadka, której właściwie uniknąłem w ostatniej chwili, to było w 2016 chyba roku, czy 2017, wybrałem się w góry w północnej Islandii i chcąc sobie przyspieszyć drogę na dół, po prostu stwierdziłem, że wybiorę taką drogę, która jakby najszybciej wiodła na doliny.
No i tam się okazało, że przyszła dosyć duża mgła, nie za bardzo widziałem, trzeba było zeskoczyć jakby z takiej półki skalnej i teraz nie wiedziałem, czy wykonać ten skok, czy nie wykonać, ponieważ wiedziałem, że jak już tam skoczę, no to już nie będzie drogi odwrotu, zasięgu telefonu komórkowego oczywiście nie było, dookoła w obrębie 40 km prawdopodobnie nie było żywej duszy. No i nie zrobiłem tego skoku. Postanowiłem trochę poczekać. Mgła się rozwiała i okazało się, że tam poniżej są takie przepaście. Utknąłbym po prostu. Nie było możliwości zejścia ani do góry, ani na dół. Zostałbym tam, nie wiem, może by mnie ktoś znalazł, nie wiem, może, ale to była tylko możliwość, nie? Natomiast całe szczęście, że nie zrobiłem tego skoku, bo to byłby kłopot. To byłby błąd. Wtedy to byłby prawdziwy błąd. Tak. To byłby prawdziwy błąd. Drodzy Państwo, to tyle, jeśli chodzi o rozmowę z naszym dzisiejszym gościem, Pawłem. Ja Państwu bardzo dziękuję. Myślę, że jeśli macie jakiekolwiek pytania do Pawła, to na pewno można go wszędzie znaleźć. Jest aktywny w różnych mediach oraz we wszystkich narzędziach, które związane są z pracą naukowca, więc możecie go znaleźć na różnych portalach. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do kolejnych wykładów z cyklu akcji popularyzacji. Będą jeszcze 3 takie cykle spotkań we wrześniu oraz w październiku. Będziemy gościć również absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy robią swoje kariery poza granicami kraju, ale także u nas w Polsce. Dlatego gorąco Was zachęcam, śledźcie naszego Facebooka, na pewno znajdziecie wkrótce informacje o zbliżających się wydarzeniach w ramach tego programu. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia wkrótce.